Starty. To cel treningu niemal każdego biegacza, największe spełnienie, okazja do sprawdzenia siebie i przesunięcia granic. Na ten konkretny moment szykujemy specjalny ubiór, szykujemy żywienie, nastawiamy się mentalnie. Niejednokrotnie trenujemy długimi miesiącami, by w ten jeden dzień stanąć na linii startu i ruszyć po marzenia. Co może nam w tym pomóc? Obuwie do zadań specjalnych, czyli buty startowe. Dzisiaj wraz z marką Hoka pokażemy Wam, jakie możecie wybrać, aby Wasz konkretny, jeden najważniejszy dzień poszedł jak najlepiej jest to tylko możliwe. Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii poświęconej doborowi obuwia biegowego. Dzisiaj przejdziemy do jednego z najbardziej ekscytujących tematów dla każdego biegacza, czyli obuwie startowe na asfalt. Partnerem serii o doborze obuwia jest marka Hoka. Producent posiadający w swoim asortymencie zarówno mocno amortyzowane, jak i bardziej dynamiczne modele. Jako zawodnik Hoka Garmin Team od dłuższego czasu testuję Hoki w najbardziej wymagających warunkach i jestem pewny jednego. Szczerze mogę polecić wszystkie buty tej marki. Wybór odpowiedniego obuwia startowego nie jest łatwy. Musimy wziąć pod uwagę tempo biegu, zakładany dystans startu, styl lądowania oraz doświadczenie jako biegacza. Nie bez znaczenia jest również to, czy będziemy i jak często będziemy wykorzystywać nasze obuwie startowe również do treningów, czyniąc je startowo-treningowymi. Buty startowe często są wyposażone w zaawansowane technologie, takie jak płytki karbonowe, które pozwalają poprawić tę dynamikę oraz efektywność biegu. Pamiętaj jednak, że nie jest to tylko moda, ależ również kluczowe narzędzie do każdego biegacza, który dąży do bicia swoich rekordów. Ostatnie lata pokazały, jak bardzo potrafią przesunąć się ludzkie granice dzięki wykorzystaniu nowych technologii. Jak jednak wspomniałem w pierwszym odcinku, o ile badania obiektywnie potwierdzają korzyści z używania butów z płytką, na wykorzystanie karbonu trzeba być gotowym. Co mam tutaj na myśli? Przede wszystkim wspomniany przeze mnie efekt trampoliny. W sytuacji, w której nasza technika biegu oraz układ ruchu nie są jeszcze przystosowane do dynamiki odbicia, którą daje karbon, może to skutkować zwiększeniem oscylacji pionowej bądź wręcz hamowaniem przytaczania stopy. Nakłada to znacznie większe obciążenie na stawy, sprawiając, że rośnie także ryzyko kontuzji. Warto zatem rozważyć, czy nie lepszym wyborem na sam początek będą buty bez karbonu. Wraz ze wzrostem doświadczenia można również stopniowo zwiększać użycie butów z płytką, np. w trakcie krótkich, szybszych treningów, przyzwyczajając nasze ścięgna, mięśnie, stawy do zwiększonej dynamiki. Dla mnie jako fizjoterapeuty przy doradzaniu co do użycia butów startowych szczególnie istotne są kwestie zarządzania ryzykiem kontuzji i regeneracją. Z doświadczenia gabinetowego jasno wynika, iż zawodnicy, którzy w przeszłości cierpieli z powodu kontuzji takich jak zapalenie powięzi podeszwowej, dolegliwości bólowe Achillesa czy też tendinopatia mięśni kulszowo-goleniowych, przy nagłym zwiększeniu objętości treningów bieganych w butach startowych z płytką, ale też czasami bez, doświadczali oni nawrotu kontuzji. Dlatego przy polecaniu konkretnych modeli zaznaczę również, które z nich będą odpowiednie dla osób z tej grupy ryzyka. O obuwiu startowym warto również na sam początek powiedzieć, że nie jest ono przeznaczone do wykonywania spokojnych biegów, regeneracji czy też takich powolnych treningów. Jak powiedziałem na początku, są to buty do zadań specjalnych, stąd też ich trwałość będzie mniejsza niż butów treningowych. Weź to pod uwagę przy ich użytkowaniu i zakupie. Po wstępie i zaznaczeniu wszystkich istotnych kwestii przejdźmy do konkretnych modeli. Zaczniemy od mojego personalnego faworyta, ulubionego buta wszechczasów, ale również lidera w wielu zestawieniach butów startowych, czyli Hoka Rakett X2. To jest taka maszyna do zadań specjalnych, która łączy w sobie wszystko, czego moglibyśmy oczekiwać od porządnej startówki. Świetną dynamikę, kształt kołyski, lekką, ale zarazem wytrzymałą konstrukcję oraz idącą w tym w parze przyzwoitą amortyzację. Waga to zaledwie 210 gramów, a drop to 5 mm, co umożliwia lądowanie zarówno na pięcie, jak i śródstopiu. Zdecydowanie większe korzyści z tego obuwia odczujecie jednak przy lądowaniu na śródstopiu. Po założeniu tego buta od razu czujecie, jak bardzo pomaga on w odbiciu. Jednocześnie muszę tu zaznaczyć, że jest on bardzo wymagający. Nawet tak doświadczony biegacz jak ja, po kilku pierwszych szybkich treningach, ponieważ biegam w nim tylko na treningach w prędkościach poniżej 3,20 na kilometr, odczuwałem znaczne zmęczenie łydek, pośladków oraz tych mięśni kulszowo-goleniowych. Dynamika, o której wspomniałem, i wspomaganie odbicia ku przodowi są bardzo mocno odczuwalne.
W efekcie również cała ta tylna taśma i łańcuch odbicia są znacznie mocniej wykorzystywane. Doradzałbym więc przyzwyczajenie się do tego buta stopniowo, szczególnie jeśli to Twój pierwszy kontakt z karbonem lub wcześniej występowały u Ciebie problemy z wspomnianymi partiami ciała. Dodatkowo tego typu but jest zalecany raczej osobom o niższej masie ciała, chyba że jesteście bardzo dobrze przygotowani siłowo. Polecałbym go przede wszystkim wykorzystywać na dystanse 5 km do półmaratonu, chyba że maraton również jesteście w stanie przebiec w prędkościach około 3,30 na kilometr. Idealnie sprawdzi się na krótsze i szybkie treningi, kilometrówki, 200, 400, czyli tam, gdzie rozwijacie największe prędkości. Drugim i chyba najczęściej wykorzystywanym przeze mnie modelem jest Mach X2. W poprzedniej ich wersji, czyli Mach X, przebiegłem chyba już ponad 2000 km. Obecność płytki karbonowej w tych butach sprawia, że świetnie nadaje się do długich, szybkich treningów, powiedzmy na przykład w tempie półmaratonu czy też maratonu, a dzięki nieco większej amortyzacji niż Racket X2 oszczędza nogi i poprawia trochę tą regenerację między długimi, szybkimi jednostkami. Jednocześnie umożliwia lądowanie zarówno na pięcie, jak i śródstopiu. Waga jest nieco wyższa, ponieważ jest to 240 gramów i charakterystyka tego obuwia sprawia, że polecałbym jego wykorzystanie bardziej osobom doświadczonym, biegającym w tempach poniżej 4 minuty na kilometr oraz chcącym uzyskać maksymalny komfort przy długich, ale jednocześnie szybkich treningach. Dla mnie to idealne obuwie dla osób wprowadzających się w świat karbonu. Dynamizuje odbicie nieco mniej niż Racket X2, ale wybacza więcej niedoskonałości technicznych. Jest to jeden z bardziej uniwersalnych modeli w tej kategorii. Z powodzeniem wykorzystacie go na szybkich, krótkich treningach, jak i również w trakcie startów na dłuższych dystansach. Osoby cięższe docenią większą miękkość przy lądowaniu. Z mojego doświadczenia Mach X2 najlepiej sprawdzi się w trakcie biegów ciągłych, np. w tempie maratonu, dłuższych interwałów w tempie półmaratońskim. Startowo polecałbym go na dystanse półmaratonu oraz maratonu. Jednakże osoby biegające w tempach około 4 minuty na kilometr odczują duże korzyści na dystansach 5-10 km. W zestawieniu nie mogło oczywiście zabraknąć buta bez płytki karbonowej, czyli Hoka Mach 6. To idealna opcja dla osób o zwiększonym ryzyku kontuzji ścięgna Achillesa, grupy kulszowo-goleniowej oraz powięzi podeszwowej. Dlaczego? Mach 6 ma bardziej tradycyjną budowę, która wybacza trochę te biomechaniczne niedoskonałości, a cieńsza pianka w porównaniu do modeli karbonowych, jak na przykład Mach X2, zapewnia lepsze czucie podłoża i bardziej stabilne lądowanie. Jest również świetnym wyborem dla biegaczy, którzy zmagają się z niestabilnością stawu skokowego. Zmniejsza się nieco też ten efekt trampoliny, który może wystąpić w butach o bardziej miękkiej i grubej amortyzacji, dając większą kontrolę i pewność kroków, szczególnie na dłuższych dystansach. To oznacza, że Mach 6 sprawdzi się doskonale dla tych, którzy potrzebują stabilnego, responsywnego obuwia bez dodatkowych elementów takich jak płytka karbonowa. Obuwie to jest na tyle uniwersalne, że mogą z niego korzystać zarówno początkujący, jak i średnio zaawansowani biegacze w ramach swoich szybkich treningów oraz startów. Dzięki niskiej wadze oraz średniej amortyzacji umożliwiają to dynamiczne odbicie, ale nie jest jednocześnie tak wymagający jak buty z karbonem. Występuje tu wystarczająca amortyzacja, aby chronić stawy podczas dłuższych biegów, jednocześnie zachowując tą elastyczność i dynamikę, więc jest on idealny również na szybsze jednostki treningowe. Pozwala na lądowanie na śródstopiu oraz pięciu dzięki dropowi 5 mm. Buty oferują właśnie tą wyższą responsywność, o których wspomniałem, więc możecie w nich wystartować zarówno na 5-10 km, jak i na przykład na półmaratonie, czy też maratonie. Jest to taki mój ulubiony but do tych codziennych, szybszych jednostek treningowych, więc szczerze bym je polecał. I jest tutaj znacznie zmniejszone to ryzyko właśnie większego obciążenia ścięgna Achillesa i dolnych partii nóg w stosunku do butów z karbonem. Dlatego też polecałbym ten model osobom, które wkraczają dopiero w świat tego bardziej zaawansowanego treningu, szybszego biegania oraz właśnie chcą poczuć troszeczkę większą dynamikę, mniejszą może amortyzację i dynamizować swój krok. Czas na najbardziej zaawansowaną maszynę, jaką jest Hoka Cielo X1. To zdecydowanie najlżejszy but stałej oferty, idealnie nadający się do bardzo szybkich treningów i startów na krótkich dystansach, szczególnie do 10 km. Wyróżnia się taką ultra lekką konstrukcją, która praktycznie znika na nodze. Tego buta praktycznie nie czuć.
Więc jest to uczucie lekkości i minimalizuje się zmęczenie nóg podczas biegu. Dzięki takiemu dynamicznemu profilowi i nieco mniejszej amortyzacji oferuje błyskawiczne przytaczanie stop oraz maksymalny zwrot energii przy każdym kroku. Idealnie sprawdzi się na zawodach, gdzie liczy się ta każda sekunda, a Twoje biegu jest bardzo szybkie i bardzo intensywne. Drop to 4 mm, a waga to zaledwie 195 gramów, co czyni go idealnym wyborem dla zaawansowanych biegaczy, którzy mają już tą nieco bardziej, powiedzmy, dynamiczną technikę i prawidłową biomechanikę. Niska amortyzacja tego modelu sprawi, że stopy i łydki muszą być odpowiednio wytrenowane i gotowy na intensywny wysiłek. Dlatego też polecałbym go raczej osobom, które regularnie startują i biegają w prędkościach poniżej 3,30 na kilometr i potrzebują obuwia na starty, które wyciśnie maksimum z każdego kroku. Z drugiej strony nie polecałbym w ogóle tego modelu osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze startówkami. Ze względu na tą właśnie minimalistyczną budowę maksymalizującą osiągi nie wybacza ten but raczej błędów oraz słabszej techniki biegu. Tego buta powinny raczej też unikać osoby zmagające się z niestabilnością stawu skokowego, ponieważ ta pianka nie zapewnia właśnie takiej responsywności związanej z reakcjami na nierówne podłoże. Wybór odpowiednich butów startowych to inwestycja w Wasze wyniki. Modele takie jak Hoka Mach 6 czy Max X2 sprawdzą się u biegaczy, którzy potrzebują wszechstronnych butów startowych i zaczynają swoją przygodę z karbonem. Dla tych, którzy dążą do maksymalizacji swoich osiągów i szukają ultralekkich modeli z płytką, Racket X2 i Cielo X1 będą idealne. Pamiętajcie, że wybierając buty startowe powinniście zwrócić uwagę na swój poziom zaawansowania, biomechanikę biegu oraz to, jak Wasz układ mięśniowy radzi sobie z tym dodatkowym obciążeniem. Przede wszystkim trenujcie mądrze, korzystajcie z odpowiedniego obuwia, a rezultaty na zawodach będą jeszcze lepsze. Jeśli podobał Ci się ten materiał, oczywiście zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał. Podziel się w komentarzach, które buty Hoka są Twoim ulubionym wyborem na starty oraz które wybrałbyś również na treningi. Do zobaczenia na innych odcinkach. Zakończyliśmy tym samym naszą serię asfaltową. Jeśli interesuje Cię to, jak dobierać buty do trailu, zapraszam Cię do serii o doborze obuwia trailowego. A tymczasem biegajcie zdrowo. Do zobaczenia na biegowych trasach, na zawodach. Maksymalizujcie swoje osiągi, cieszcie się bieganiem i róbcie to bezpiecznie razem z odpowiednim obuwiem. Do zobaczenia.